Witam serdecznie. Zaczynam nowy projekcik. Tak jak w tytule, będzie to MPS z V6 pod maską. Na początek kilka słów o genezie tego pomysłu, więc sobie troszeczkę pogadam. A oto główny bohater projektu, a raczej bohaterka. Mazda 6 w wersji MPS, którą posiadam już od roku 2018. W momencie zakupu samochód był mocno zdekompletowany. Brakowało w nim najważniejszych komponentów tak naprawdę. Silnika, skrzyni biegów oraz skrzynki rozdzielczej napędu na 4 koła. Z plusów to auto było w bardzo dobrym stanie blacharskim, ale to było oczywiście ponad 5 lat temu. No i druga sprawa, to cena była bardzo atrakcyjna. Zakupiłem ją za 4000 zł. Od początku wiedziałem, że nie będę przywracał jej do stanu fabrycznego, bo zwyczajnie się to nie opłacało. Zdecydowanie taniej i szybciej byłoby zakupić jeżdżący i sprawny egzemplarz. Z założenia auto miało służyć mi jako daily, więc nie potrzebowałem tutaj jakiegoś super mocnego silnika, ale priorytetem było zachowanie napędu 4x4. Przed zakupem zrobiłem mały research w gamie silników i układów napędowych Mazdy 6. Pokażę to w tabelce, żeby było lepiej zobrazowane. Wersja przedliftowa produkowana była od roku 2002. Na rynku europejskim dostępne były silniki 4-cylindrowe o oznaczeniu MZR i pojemności 1.8, 2.0 oraz 2.3. Wszystkie te silniki były dostępne z 5-biegową skrzynią manualną. Dodatkowo wersja 2-litrowa mogła mieć automat 4-biegowy. Te konfiguracje dostępne były tylko z napędem na przednią oś. Oprócz tego występowała jeszcze jedna mało popularna wersja w konfiguracji silnik 2.3, 5-biegowy automat, napęd 4x4 w nadwoziu tylko i wyłącznie kombi. Na rynku amerykańskim, z racji, że nie bawią się w małe pojemności, dostępny był silnik 2.3 z 5-biegowym manualem oraz 4-biegowym automatem. Dodatkowo dostępna była wersja z 3-litrowym silnikiem V6. Występowała on z 5-biegowym manualem oraz 5- i 6-biegowym automatem. W połowie 2005 roku do sprzedaży weszła wersja poliftowa, gdzie dokonano paru zmian wizualnych oraz technicznych, takich jak nowe komputery zarządzające pracą silnika, elektroniczna przepustnica, oddzielne cewki na każdy cylinder, mocniejsze alternatory, system bezkluczykowy. W silniku 2.0 dołożono zmienne fazy rozrządu, co poskutkowało zwiększeniem mocy i wiele innych mniejszych, mało istotnych zmian. Jeżeli chodzi o zespoły napędowe, to w Europie silnik 2.0 i 2.3 były teraz dostępne z 6-biegową skrzynią manualną oraz 5-biegową automatyczną. 1.8 bez zmian z 5-biegowym manualem i podobnie jak w przedlifcie wersja kombi 2.3 automat napęd 4x4. No i najważniejsze, w polifcie pojawiła się wersja MPS z silnikiem 2.3 turbo, 6-biegową skrzynią manualną i oczywiście napędem 4x4. Na rynku amerykańskim wersja 2.3 4-biegowy automat zastąpiono 5-biegowym, a w wersji V6 zniknęła opcja 5-biegowego automatu. No i oczywiście wersja 2.3 turbo, lecz u Amerykanów nie nazywała się MPS, tylko Mazda Speed 6. Z tych wszystkich konfiguracji moją uwagę przykuła wspomniana wersja 2.3 z automatem i napędem na 4 koła. Po analizie dostępnych instrukcji serwisowych, schematów elektrycznych i zdjęć w internecie wydawało się, że ten napęd mechanicznie powinien pasować do MPS-a praktycznie plug and play, a i z elektryką też nie powinno być najmniejszych problemów. Po zakupie budy MPS-a rozpocząłem poszukiwania wspomnianego kombiaka z napędem 4x4. Długo nie musiałem czekać, bo bodajże po około miesiącu znalazłem 2 sztuki całkiem niedaleko mnie. Obie blacharsko były w stanie agonalnym, więc cena nie była zbyt wysoka. Przed zakupem udałem się na oględziny i pomiar kompresji silników. W pierwszej sztuce
Oprócz zgnitej budy silnik okazał się padliną. Druga na szczęście wydmuchała fajne wartości i padła decyzja o zakupie tego egzemplarza. Jeżeli przy tego typu operacjach możecie kupić całe auto jako dawca w rozsądnych pieniądzach, to oczywiście polecam. Wychodzi to po prostu taniej niż zakup poszczególnych komponentów i oszczędzacie przy tym mnóstwo czasu. Mając najważniejsze składniki, przystąpiłem do przeszczepu. Oczywiście nie wszystko pasowało plug and play. Z bardziej istotnych to pierwszą przeszkodą okazało się dolne mocowanie skrzyni biegów, które trzeba było przesunąć kilka centymetrów w lewo. Teoretycznie można by przerzucić sanki z kombiaka, ale niestety były one zgnite. Druga istotna sprawa to MPS ma masywniejsze półosie, a co za tym idzie, piasty są inne, a otwór na łożysko w zwrotnicy ma większą średnicę, dlatego musiałem zastosować zwrotnicę z kombiaka. I ostatnia sprawa to wał napędowy, który również wymagał przerobienia. Jak auto zaczęło jeździć, to miałem trochę problemów z osłoną przegubu tego wału od strony skrzyni biegów. W wałach napędowych stosowane są osłony, w których guma jest wywinięta do środka, co ma zapobiegać ich rozerwaniu przez dużą siłę odśrodkową. Podczas przekładki jeszcze o tym nie wiedziałem i na szybko dobrałem sobie osłonę przegubu od półosi. Pasowała idealnie od Deutico. Koszt 10 zł. Tylko niestety wał napędowy kręci się kilka razy szybciej niż półosie. W związku z tym po jakimś miesiącu rozerwało tą osłonę na strzępy, wyrywając przy tym przewody od sondy lambda. Oryginalna osłona? Nie ma czegoś takiego. Po kontakcie z serwisem okazało się, że producent nie przewidział wymiany tego elementu. Jedyna opcja to wymiana całego wału napędowego, którego koszt to chyba jakieś 5000 zł. Także naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, inżynierowie Mazdy. Finalnie udało mi się dobrać osłonę tego przegubu z innego auta i po tym problem zniknął. No i to tyle chyba, jeżeli chodzi o część mechaniczną. Jak już wspomniałem, dawca silnika był wersją przedliftową,
a to wygenerowało sporo problemów związanych ze sprzętem oraz związką elektryczną. Większość egzemplarzy przedliftowych, które spotkałem, pochodziły z rynku niemieckiego, dlatego można spotkać je u nas w Polsce. Jeżeli chodzi o wersję poliftową, to jest to bardzo rzadki temat. Wszystkie egzemplarze, które widziałem, pochodziły z rynku z Austrii. Śmiem nawet przypuszczać, że wyprodukowano ich mniej niż samych MPS-ów. Ale wracając do tematu, przejdziemy sobie teraz do silnika. Jeżeli chodzi o zmiany i przeróbki po sprzęcie, to w wersji przedliftowej przepustnica była na linkę i takowe rozwiązanie musiałem tutaj zastosować. Ścianka grodziowa w przedlifcie i w polifcie jest identyczna. Jedyna różnica to taka, że w polifcie zastosowano zaślepki w miejsce linek po tej przepustnicy. Kolejna sprawa to pompa ABS w kombiaku 4x4. Ta pompa znajduje się pod akumulatorem i jest odbiciem lustrzanym pompy z MPS-a. Dlatego wymagane było tutaj przerobienie mocowania i pożonglowanie tymi przewodami. I ostatnia kwestia, o której wspominałem, to przeróbka instalacji elektrycznej. Tutaj główne zmiany dotyczyły tak naprawdę sterowania silnikiem, sterowania skrzynią biegów i napędem 4x4. Jeszcze taka ciekawostka odnośnie elektryki w Mazdzie 6. W wersji przedliftowej zastosowano mechaniczny przerywacz kierunkowskazów, a w wersji poliftowej kierunkowskazy są realizowane elektronicznie w module BCM, Body Control Module. I dźwięk generowany jest przez głośniczek zamontowany w zegarach. Z racji, że przy tej przekładce musiałem zastosować elektronikę z Mazdy przedliftowej, komputer sterujący silnikiem, pompa ABS, moduł od napędu, to i również zegary musiały być z wersji przedliftowej, a te takowego głośniczka nie posiadają. Jak już wszystko uruchomiłem, to się okazało, że mam nieme kierunkowskazy. Chwilę mi zajęło zdiagnozowanie, co jest tego przyczyną, ale finalnie zamontowałem ten mechaniczny przerywacz z wersji przedliftowej, ale tylko i wyłącznie w celu generowania dźwięku. Tak czy siak, po jakichś 3 miesiącach przeszczep zakończył się sukcesem. Przez ostatnie 5 lat zrobiłem tym autem prawie 100 000 kilometrów. Napęd na 4 koła, świetna sprawa, zwłaszcza zimą. Dodatkowo kombiak, z którego wyciągałem silnik, miał instalację LPG, dlatego wleciała ona razem z silnikiem do MPS-a. Musiałem jedynie zrobić miejsce na butlę od gazu. W MPS-ie otwór na koło ma takie śmieszne wybrzuszenie, w którym umieszczony jest filtr węglowy. I musiałem się go pozbyć. W trasie, przy jeździe eko, spalanie jest na poziomie 13 litrów LPG. W mieście to i z 20 potrafi wciągnąć. Silnik w momencie zakupu był w niezłej kondycji. Delikatnie chlipał olej, ale było to zużycie na poziomie 200 ml na 1000 km. Więc jak na Mazdę to całkiem przyzwoicie. Niestety przez ostatni rok zwiększył mu się apetyt na olej i na chwilę obecną wciąga prawie litr na 1000 km. Więc ewidentnie konieczny był remont tego silnika, jeżeli chciałem dalej użytkować auto. Jednak po 5 latach zaczęło mi trochę brakować mocy
I przy okazji wizji tego remontu zacząłem się zastanawiać, jakby tutaj zwiększyć osiągi mojej Mazdy. Po głowie przez chwilę chodziło mi uturbienie obecnego silnika, aczkolwiek turbiąc silnik, który fabrycznie nie był do tego przystosowany, trzeba się liczyć z tym, że będzie on mniej niezawodny. A co w przypadku auta daily jest dosyć istotnym aspektem, dlatego też zrezygnowałem z tego pomysłu. Powrót do seryjnego silnika 2.3 turbo, zbyt drogi interes i byłoby zbyt prosto tak naprawdę. Jeszcze jedna opcja brana pod uwagę było to zastosowanie silnika z drugiej generacji Mazdy 6 o pojemności 2,5 litra, ale ten zabieg również byłby kosztowny i przyrost mocy tak naprawdę byłby niewielki. Kombinując i rozmyślając nad możliwościami, moją uwagę przykuł silnik 3.0 V6 z wersji amerykańskiej. Problem w tym, że Mazda z tym silnikiem nie występowała z napędem na 4 koła. Oczywiście jakby się uparł, można by pokombinować i zastosować jakiś adapter do połączenia silnika V6 z obecną skrzynią biegów. Na szczęście udało mi się znaleźć lepsze rozwiązanie. Cała gama silników Mazdy 6 pierwszej i drugiej generacji to tak naprawdę jednostki Duratec zapożyczone od Forda. Zarówno 4-cylindrowe, jak i wspomniana V6. Silniki te trafiły pod maskę japońskich aut ze względu na kooperację tych dwóch koncernów trwającą od lat 70. Kooperacja działa w dwie strony, więc i Ford również korzystał z technologii zapożyczonych od Mazdy i wykorzystał na przykład płytę podłogową Mazdy 6, tak zwaną platformę G, na której postawiono amerykańską wersję Forda Fusion. W Fordzie Fusion gama silnikowa oraz skrzynie były dokładnie takie same jak w Mazdzie 6. Z jedną drobną różnicą. Silnik V6 w Fordzie Fusion występował ze skrzynią automatyczną przystosowaną do napędu na 4 koła. Konstrukcyjnie jest to dokładnie ta sama skrzynia biegów co w Mazdzie 6. Jedyna różnica dotyczy obudowy i w Fordzie Fusion jest możliwość przykręcenia skrzynki rozdzielczej napędu na 4 koła. Pokażę to dokładnie i mówię, jak będę miał obie skrzynie na stole operacyjnym. Tak czy siak, plan wyglądał następująco. Zakupić silnik V6, albo najlepiej całe auto jako dawcę. Do tego załatwić skrzynię do amerykańskiego Forda Fusion, skręcić to razem i wrzucić pod maskę mojego MPS-a. Oczywiście od razu rozpocząłem poszukiwania wspomnianego silnika. Długo nie musiałem czekać, bo po jakimś tygodniu albo dwóch na znanym i lubianym portalu aukcyjnym znalazłem silnik za kwotę 1600 zł. Całe szczęście silnik był jeszcze pod maską. Skontaktowałem się z sprzedającym i poinformowałem, że jestem zainteresowany zakupem silnika razem z całym osprzętem i wiązką elektryczną. Cena finalnie stanęła na chyba 2500. Będąc już praktycznie w drodze po ten silnik, wpadłem na genialny pomysł, że zamiast wyciągać go spod maski, to po prostu odetniemy cały przód pojazdu i w takiej postaci zabiorę to. Sprzedającemu bardzo spodobał się ten pomysł. Silniczek od ponad pół roku jest już w moim garażu i czeka sobie spokojnie na przeszczep. Miejsce, z którego odkupiłem go, była to stacja demontażu pojazdów. Całe szczęście nie zdążyli go jakoś bardzo oszabrować. Z takich ważniejszych rzeczy, które zauważyłem, których tu brakuje, to na pewno puszka filtra powietrza. Druga sprawa, w aucie była instalacja gazowa, która również została stąd wymontowana, a raczej wycięta. Najbardziej istotna, brakująca rzecz w tym pojeździe to kluczyki. Ze względu, że nie było kluczyków, to nie byłem w stanie tak naprawdę odpalić tego silnika przed zakupem, więc był to, można powiedzieć, troszeczkę zakup w ciemno.
Według zegarów przebieg tej jednostki to 99 tysięcy kilometrów. No i tak wizualnie patrząc na silnik z zewnątrz i w środku, to jestem w stanie uwierzyć tak naprawdę, że on może mieć te 99 tysięcy mil oczywiście. Środek wygląda naprawdę ładnie. Zero nagaru. Także wygląda obiecująco. No ale silnik to dopiero połowa sukcesu. Pozostaje jeszcze kwestia skrzyni biegów, ale o tym w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.